Ile miał pan lat, gdy wybuchła II wojna światowa? No ja się urodziłem w 35, no to w 39 chyba się wojna zaczyna, nie? 45 lat. No to w drugim 44, no to prawie tak jak 9 lat Rozumiem. miałem, no. A jak się pan dowiedział o wybuchu wojny? Ja bym się dowiedział, no to jak tego, wojna się tego to jest tego, Niemcy u nas tego, Sobowie we wsi starczynowały, później wpadły te ruskie i patrole i zaraz zaczęli, i jak się od tego zaczęło, tak już biły jak cholera potem już. A miał pan jakieś starsze lub młodsze rodzeństwo? No miałem siostrę, no to myśmy, mi pani tego, jak wojna była jeszcze, tośmy siedzieli w tym, pod studową w takim skronie, panie. Taki był dół tego, i tam skron i tam nas było kilka ludzi, bo niektórzy się w szkole ukrywali w tych piwnicach, a później babcia moja zginęła, bo poszła w lot do studni, nabierała wodę, jak pocisk kropnął drzewo, tak odłamek to taki długi upadł w głowę i jeszcze i sąsiad zginął od tego. To właśnie byli w skronie, a później, a jak to niemiecki transport był, jak ruskie padły jako strzelanina, to mówię ci, że to leżało zabitych koni potem na drodze, a na wozie tych kaczek, tego wszystkiego, to tak jakby na leśnictwo. No i myśmy później ojciec wziął siostrze na barana, no bo ona była malutko jeszcze, a ja połonik i matka i uciekliśmy na Klunowe tam, to Klunowe to jest, no to tam pod inne tego. To takich kuzynów i tamśmy siedzieli, ja wiem ile nie pamiętam. Spaliśmy tam, bo tam się ludzi nas chodziło, spaliśmy na podłodze na tym. Słoma bardzo ściągnięto i na podłodześmy na tej słomie spali. Nie wiem jakśmy tam długo byli, ale jakśmy wrócili do domu, to już nie było nic. Wszystko było spalone, kupa popiołu. I tylko dołów, od bombów, a naboi tych łusek, tego wszystkiego. No i potemśmy siedzieli u ciotki, a sobie pomału potem trzeba było budować. No kupa popiołu, więcej nie było nic. Studowa spalona, stajnie spalone i jeszcze stworzenie się wypaliło w tych stajniach. Idą mi te babcie wniosły do domu, a i ta babcia się w domu spaliła. Później tylko takie kostki pozbierały ją i taką małą płomienkę i pochowały ją. Jak pani poszła tej wody naliwać, no poszła nawet to może była przed tego. A Niemców co wyginęło? A to tak chyba. Niemcy były takie szpece, co z kuni krali uprzęż, z Niemców zbierały, bo miały ładne buty, panie, a jego cholera będzie. Jeden uciekł, drugi krok i tak to jest. No. A bardziej kradli Niemcy czy Rosjanie? Co? A bardziej kradli Niemcy jak przyszli czy Rosjanie? A no ja wiem, te Niemcy, ja powiem panu, że u nas te Niemcy były wcześniej na kwaterze. Pewnie było ich dwóch w domu. No nie na tego, to takie były nawet możliwe te słowy były. Ja taki mały był, to zawsze my codziennie czekoladę przynieśli, kupili całe tego. Takie były te, ale no nie zależy jak które. A tam wie pan jeden z takich sąsiad niedaleki chłop, gdzieś rano szedł Don kosę na ramię, wie pan, szedł trawę kości, to rano, a to jeszcze Niemcy jeszcze były.
I roz go nawrócił tego faceta, ten szwab go nawrócił, żeby się wrócił do domu. I wrócił się do domu. Ale jedną za wygraną, potem jeszcze roztek po swojej wyszedł, cholernie wziął i kropnął go. Kropnął go. No co mu chłop nie przyjął sposób na pole, no ale... Ale nie posłuchał rozkazu. No ale jakby Dawid wrócił, to bym nie wychodził, no ale on wiedział. Myślał, że się uda, a potem wziął i wyszedł i kropnął go i... Był pan jakoś ranny podczas wojny? Co? Był pan jakoś ranny podczas wojny? Nie, bo jak był front tutaj u nas, to miejsce, to już nie uciekli, tylko dobyśmy później wrócili, to już trochę się tak oddaliły już to. A to one specjalnie zapalały to my. Strzelały takimi nabojami, tymi zapalającymi. A u nas tu się co cenzurowało? Te szwaby, pani. Bo człowiek po kwaterach te sobie ubrane, jakie konie miały, panie, takie te skokały na takich takie miały te dłuższy coś były. Im tylko pasowały śmioki gotowane. Tylko z upinami. Upiny tylko obierały im, to do nich był rok, panie. Pamięta pan, jak wyglądało szkolnictwo w tamtych czasach? Chodził pan do szkoły, czy... A no to ja do szkoły to na imperializm to później poszło, to kiedy to te szkoły to nie pamiętam, kiedy to uruchomiły te szkoły. A pamięta pan, jaka była... Co? Pamięta pan, jaka była pomoc medyczna i szpitale w tym okresie? To było. U nas później jak ten front był, to u mnie za Studową u sąsiada było dwie zimnanki. W jednej zimnance siedziały ruczkie te kobiety, a w drugiej zimnance była pralnią. A to te ruczkie to pani, przepraszam się tak, że łobę srały, to cholera święta takie były dziady. A tam taki był ten park, trochę dalej, co teraz dom nauczyciela tam jest, to tam był ten szpital, ruski miał ten szpital wojskowy taki. A one nie bardzo. A co panu najbardziej utkwiło w pamięci podczas wojny? No ja wiem co. Tak jakby pan miał wspominać, to co najbardziej? A razem się myślał do tego, że trochę się bałem tych wystrzałów, tego wszystkiego, tego. A jak wyglądały pierwsze dni po zakończeniu wojny? No to wojna zakończeniem, to ja nie wiem, no przecież wiem, wojna, wiem, gdzieś to się skończyła, wiem, w tym to roku. 46. 46 chyba, no. No. No potem to. A po zakończeniu wojny spotkały pana jakieś represje? Nie, Czyli żył już pan potem spokojnie? tak, spokojnie. A potem się pomału pobudowało, raz jedno, raz tego, trochę się mieszkało. Ciotki swoje mieszkali. No i tak to. Bida była, panie. Nie było w tym chodzić. Ojciec mój nieboszczyk chodził, to na kolei robił, to chodził, to jednego buta miał gumowego, drugiego miał skórzanego i śmiały się z niego. Nie było bida. Dobrze, no to my bardzo panu dziękujemy. No ale jakoś się przeżyło, no.